Wakacje się skończyły. Trzeba do szkoły, do roboty i na strzelnicę z karabinkiem ST-15. Strasznie dużo policji. A to nie po nas. ST-15, czyli karabinek od House of Guns, czyli od tego dystrybutora, który wprowadził na rynek znany i lubiany CQA. CQA nie ma, jest ST-15. Dostaliśmy ten egzemplarz do zabawy, dostał 3B, dostał Cyna, poszły gdzieś tam jeszcze na strzelnicę. Trwają testy, czy to w ogóle się do czegoś nadaje, bo pierwsza sprowadzona seria wymusiła wprowadzenie wielu zmian, gdyż albowiem nie były to najlepsze karabinki. Te są już poprawione. No i tak, szybec tyra swój, Cyna tyra swój. My zrobimy z nim, postaramy się zrobić z tym karabinkiem tak, jak zrobiliśmy z CQA. Czyli my sobie tutaj zrobimy to, co zwykle, taką krótką recenzję. Tam w sumie około 150 strzałów, oczywiście bieda Operators Readiness Test, 100 metrów 8 typów amunicji. Później oddamy ten karabinek do House of Guns. House of Guns? Guns. Oni go sobie potyrają i jak nabije parę tysięcy, jak przeżyje, to po prostu wróci do nas i zrobimy to samo, co z tym CQA. Karabinek, no AR, tak? Tani, znaczy tani. To ma kosztować około 4 koła. To kosztuje 2 razy więcej. Tak, zdecydowanie. To kosztuje 2 razy więcej niż cały karabin, ale to nie o to chodzi. To ma być stosunkowo tani karabinek, kosztujący około 4000 z krótką lufką 10,5 cala, lekkim łożem, takim też, no widzicie, prostym. Ja to wam... No dzwoni trochę dzwoni, ale nie tak jak dzwoniły na przykład w poprzednim. Z prostą kolbą od M4, z chwytem A2, ze zwykłym kabłonkiem i z fancy rękojeścią, o której Wam potem jeszcze powiem. Wszystkie takie, tak, pokażemy jak on jest zrobiony w środku, omówimy wszystkie szczegóły. 3B? Omówimy wszystkie szczegóły na deseczkach i to zrobimy za chwilę, a potem wrócimy na strzelnicę i postrzelamy. No to jesteśmy na dechach i przed Wami bohater dzisiejszego filmu, czyli karabinek ST-15 w wersji z lufą o długości 10,5 cala. Jak widzicie, jest to zwykły AR, który niczego nie próbuje udawać, może pół żartem, pół serio, mający kosztować około 3600 zł karabinek, może udawać po prostu AR-a, albo jest tanim AR-em. W każdym razie nie tak jak CQA, które udawało M4, to nie udaje M4. Ale do tego przejdziemy jeszcze w podsumowaniu. A zatem, jako się rzekło, mamy karabinek z lufą o długości 10,5 cala. I teraz, jeśli chodzi o tę lufę, ona ma skok gwintu 1:7 i komorę na lufie jest oznaczenie 5,56. Więc można przyjąć, że jest to komora wojskowa, aczkolwiek producent w swoich materiałach podaje, że wykonuje też lufy z komorą 223. Jak widzicie, system gazowy w karabinku to jest karbine, czyli bardzo krótki, z niskoprofilowym, nieregulowanym blokiem gazowym. Lufa zakończona jest gwintem 1/2/28. Na dzień dobry mamy nakręcone urządzenie wylotowe typu A2. Długość tego łoża, do którego zaraz przejdziemy, jest na tyle duża, że może tu być konflikt, jeżeli chodzi o dokręcanie czegoś jeszcze na urządzenie wylotowe. Ale wracając jeszcze na chwilę do lufy. Producent podaje, że ona jest wykonana ze stali 4160. Tylko problem polega na tym, że nie spotkałem się jeszcze z karabinkiem typu AR-15, który miałby wykonaną lufę z tego typu stali. To jest chromowo-molibdenowo-wanadowa, jeśli dobrze pamiętam. Najczęściej spotyka się lufy ze stali 4150 i 41
40. Te 41,50 uchodzą za bardzo dobre, te 41,40 za nieco mniej dobre. Tutaj mamy podane 41,60. Ile w tym jest prawdy? Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, czy ktoś się może rypnął, miało być 41,50 wpisane, a wpisali 60. Nie wiem. Trudno jest mi powiedzieć. W każdym razie mamy taką właśnie lufę, przypomnę, 5,56, 1:7 azotowana, 10,5 cala. Lufa zakryta jest łożem. I teraz problem polega na tym, że to jest jeden z przynajmniej dwóch typów łoża, bo jak sobie zobaczycie filmik na kanale 3B, tego wariata, to on dostał do zabawy podobny karabinek, ale z innym łożem. To łoże jest zupełnie inne niż w przypadku tego karabinka i House of Guns twierdzi, że jeżeli te karabinki pojawią się na rynku, to raczej będą miały łoże takiego typu jak w karabinku, który był u 3B, a nie takiego. Teraz jaki jest problem jeszcze z tym łożem? Ono taki. Ono skubane dzwoni. Nie wiem, z czego to jest, z czego to się bierze, no ale dzwoni. Jest niskoprofilowe. Ja lubię tego typu łoża, ale są osoby, jak na przykład wspomniany 3B, który nie lubi tego typu łoża i dla niego jest za wąskie. Dla mnie jest ok. Jak widzicie, mamy sloty M-Locka, raz, dwa, trzy, cztery, bo tego bym uznał za niecałego M-Locka. Od dołu też 4 i z drugiej strony 4, czyli prawo, lewo, dół. I na górze mamy dwa sloty M-Lock i dwa odcinki krótkie Shen Mili STD 1913. Dosyć oryginalna konfiguracja, na pewno lżejsza, tak? Bo taki cały tu kawał aluminium jest wyrżnięty, więc na pewno powoduje to, że ta konstrukcja jest lżejsza. Łoże mocowane w bardzo prościuteńki sposób. Zobaczcie, to wam jeszcze pokażę z bliska, ale no, dwie śruby zaciskające, przecięte łoże, przecięte, no z takim bardzo prościutkim zaciskiem wynikającym z rozcięcia łoża. Dociskamy to śrubami do barrel nut i wszystko gra. Komora spustowa, komora aluminiowa. Obie są kute z aluminium 70-75 T6, co jest ciekawe. Przy pierwszym rzucie tych karabinków, bo to już jest druga testowa seria, w pierwszej testowej serii jeden z karabinków miał komorę zamkową odlewaną. Tutaj mamy komorę spustową, komorę zamkową kute. One są wykończone anodowaniem twardym typu trzeciego na taki fajny półmacik wojskowy. Bardzo ładnie to wygląda. Chwyt typu A2, kabłąk typu blacha. Jednostronność, tak? Bezpiecznik, przełącznik rodzaju ognia, bezpiecznik jest tylko po jednej stronie. Rękojeść przeładowania, tu jest taka fancy rękojeść, to Wam jeszcze na strzelnicy i w podsumowaniu powiem. To fajnie wygląda i generalnie na tym się wszystko kończy. Natomiast w karabinku, który trafił do 3B i do Cyna i ołów, pana gadające ręce, te rękojeści już były standardowe. Zatrzask zespołu ruchomego tylko po jednej stronie oczywiście, zrzut magazynka tylko po jednej stronie, kolba typu M4. Masa karabinka to jest 2470-80 gramów, czy powiedzmy niecałe 2,5 kg. I to jest w skrócie karabinek ST15. Teraz rozłożę ten karabinek, nie będę Wam pokazywał jak go się rozkłada, bo rozkłada się go jak zwykłego AR-a i zobaczymy jak on jest zrobiony w środku. No i jest T15 rozłożone, jak widzicie AR. Nie ma co się rozwodzić, to jest po prostu zwykły AR. Komora spustowa, jak się tak patrzymy na nią, to jest bardzo ładnie zrobione, bez dwóch zdań. Nie ma żadnych śladów po narzędziach, nie ma żadnych jakichś takich niedorobionych elementów. Dosyć ładnie zaznaczony lejek. Nie jest bardzo duży, typowy aerowski lejek, ale bardzo ładnie zaznaczony. I znowu, to co ma być ostre jest ostre, to co ma być zaokrąglone jest zaokrąglone. Spust bardzo ładnie zrobiony. To jest zwykły spust milspekowy, ale on pracuje bardzo fajnie. To jest jeden z tych tak zwanych fajnych milspeków. Oczywiście nie będzie to super precyzyjny spust, więc jak ktoś będzie chciał uzyskiwać jakieś super wyniki, no to spust będzie musiał wymienić, ale do takiej zabawy w zupełności wystarczy. Zatrzask magazynka, no znowu klasyka, tak? Co prawda
Marcin Strzybę narzekał na swój zatrzask magazynka. Ja w tym karabinku bawiłem się tymi magazynkami różnymi i nie stwierdziłem takich przypadłości, jakie wystąpiły u Marcina. Komora spustowa naprawdę ładnie wykonana. Tu nie ma się co do czego przyczepić. Oczywiście, żeby było jasne, komora typu cywilnego, czyli ze zgrubieniem w miejscu, gdzie znajduje się w wojskowych karabinkach spust samoczynny. Tu go nie ma i wsadzić się go tam nie da. Łoże, czyli z lufą i komora, znaczy komora zamkowa z lufą i łożem, zobaczcie, to jest sposób mocowania łoża najprostszy z możliwych. Nacięcie, 2 śruby ściągające i to jest zasadniczo wszystko. Łoże, jak widzicie, jest bardzo mocno powycinane, bardzo wentylowane. Urządzenie wylotowe typu A2, szyny, o których Wam mówiłem wcześniej. Komora zamkowa, przyjrzyjmy się tu. Nie jest najgorzej. Powiem szczerze, w tej pierwszej serii testowej, to miejsce, o które zaczepia się ten haczyk, ten zatrzask rękojeści przeładowania, tu wyglądało dużo gorzej. Tu się zużywa, ale tak jak się zużywa w normalnych HR-ach, przynajmniej tak to wygląda. Wykonanie samej komory zamkowej bez uwag, po prostu bez uwag. No. Tu może się przyjrzycie, zobaczcie, tu jest jakaś taka skaska, ale podejrzewam, że to może być skaska tylko na tym egzemplarzu, bo wykonane jest to całkiem przyzwoicie. Nawet powiedziałbym zupełnie przyzwoicie, bez specjalnych uwag, jeśli chodzi o jakość wykonania. Dalej, zespół ruchomy, suwadło z zamkiem, czyli te dwa brudne elementy, brudne, bo były trochę strzelane. Suwadło wykonane ze stali 8620, a zamek ze stali 9310, czyli znowu standard w HR-ach, nie ma żadnych odchyłków ani w górę, ani odchyłek? Nie odstaje ani w górę, ani w dół. Suwadełko wykonane ładnie, też się nie ma do czego przyczepić. Z tych suwadeł, które nie są tu zaokrąglone, tylko jak widzicie, te boczne powierzchnie są wyprowadzone na płasko. Kształt, jaki mamy tu z boków, nie ma specjalnego znaczenia, bo suwadło w komorze zamkowej pracuje 4 powierzchniami. Tu i tu. I to jest koniec. I czy tu będzie na okrągło, czy będzie na kwadratowo, na płasko. Zobaczcie, suwadła te super sportowe, wypasione, ultralighty i nie wiadomo co jeszcze, to one są jeszcze bardziej powycinane, na przykład tutaj, żeby zmniejszyć masę. Także to nie ma znaczenia. Ważne są te 4 boczne powierzchnie, które w tym suwadle wykonane są ładnie. Nie ma niedoróbek, one są wszystkie gładkie, równe, tak jak powinno być. W środku tutaj bardzo delikatne ślady obróbki, bardzo delikatne, więc można uznać, że jest to naprawdę porządnie zrobione suwadełko. Zamek, no ten karabinek ma przestrzelane ile tam? Myśmy strzelili z niego 150 sztuk, chyba było strzelone z niego coś wcześniej, nie wiem, załóżmy, że ma 200-250 sztuk. Zerowy ślad zużycia na zamku. 3B miał ten karabinek na trochę innych zasadach. Oni wystrzelili z niego tam prawie 2000 sztuk, więc on zużycie będzie miał, znaczy ma bardziej przestrzelany karabinek, a zużycie jest bardzo podobne, więc tu raczej nie przewiduję jakichś specjalnych problemów z jakością wykonania tego karabinka. Iglica i kampin, no tak pro forma, brudna iglica, brudny kampin i generalnie wszystko dokładnie takie samo jak w każdym innym AR-ze. Jakość wykonania tego karabinka spoko. Jeżeli mielibyśmy go porównać z kosztującym podobne pieniądze CQA, to jest przepaść, jeśli chodzi o jakość wykończenia. Materiały będą podobne, ogólne wykonanie będzie podobne, ale jakość wykończenia tego, co tu leży przed Wami, bije na głowę po prostu CQA. Tylko że CQA udaje M4, a to jest po prostu tani AR, tak? I tu na taką jakość wykonania jak tam najnormalniej w świecie nie można sobie pozwolić. Dobrze, poskładamy go, polecimy sobie na strzelnicę. A, jeszcze jedna rzecz.
Rękojeść przeładowania to jest ta Fancy, to Wam powiem, tak jak mówiłem, cyna i ołów i szyby dostali z inną i podobno to jest jakiś przypadek, a docelowo normalnie będą zwykłe milspekowe. 3B narzekał na znaczne zużycie i tarcie tej rękojeści. W tym karabinku czegoś takiego nie ma. Ona się troszeczkę wyciera z prawej strony, no ale to normalne, że jeżeli ciągniecie za lewą stronę, no to dociskacie prawą stronę do komory, tak? I ta prawa strona będzie się bardziej zużywać. Żeby ciągnąć to równo, to będzie się zużywać równo, ale przy ciągnięciu z jednej strony silniejszym, zwłaszcza tak jak tu wymusza ten chwyt, ta powierzchnia będzie się zużywać bardziej, ale zobaczcie, że to zużycie jest minimalne. U3B było tu mocno wyorane i ta jego rękojeść pracowała znacznie ciężej niż rękojeść w tym karabinku. Dobrze, tyle gadania, składamy ST15 i lecimy na strzelnicę. Wróciliśmy na strzelnicę Bellona w Maryninie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. A opony są na 5 metrach. Mogliśmy stanąć metr przed oponami. Dobrze. Już wiecie, jak on wygląda i już widzicie, że to jest budżetowy karabinek. Tak? Tutaj cudów nie ma. Pokazywałem Wam w studio tę rękojeść i mówiłem, że ona jest taka se. To zobaczcie, dlaczego taka se. Niby teoretycznie jest tutaj powiększony ten dings do odblokowania rękojeści. O, fajnie, będzie łatwiej. No to zobaczcie, jak on działa. Ja go muszę odciągnąć 30 stopni poza, przez co dźwignia jest tak niewygodna i tu idzie taki opór na to, że ja pierdzielę. To w pozycji spoczynkowej nie powinno być na równo. To na równo powinno być po odciągnięciu. To w tej chwili powinno być 30 stopni do przodu. I wtedy jakbym to odciągnął, to by mi się zrównało z linią rękojeści i by mi było łatwo przeładować. A teraz w takim układzie, jeżeli ktoś będzie chciał to zrobić szybko i nie daj Bóg będzie miał mokre ręce, to przecież może mu to najnormalniej w świecie wylecieć. Musisz to chwycić naprawdę bardzo głęboko. Takie rany będą. No nie, ta rękojeść miało być lepiej, a jest kolba zwykła, tak, M4, więc tu nie ma w ogóle to tamto. Dobrze, tyle na razie gadania. Strzelimy sobie ten bieda Operators Readiness Test. Jest kropka, jest kropka. O, zatrzaskuje się. 3B narzekał, że tam coś się podoba. Jezu, ale to jest beznadziejne, ta rękojeść. Jakby nie można było wsadzić zwykłej milspekowej. Nie, fancy rękojeść, będzie fajniej. Super fajnie po prostu. Oczywiście trytytki i taśma klejąca, tak? Rządzą światem podobno. Dobrze. Mamy wszystko przeładowane. Magazynki są. Spróbujmy. O 1/100 sekundy nie zaliczyłem. 20:01. Muszę potrenować. Straciłem trochę, bo mi się nie zatrzymał zamek w tylnym położeniu po ostatnim strzale. Czemu? Nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Ja wiem. Źle chwyciłem. Jak się zapewne zorientowaliście, karabinek jest przegazowany. Wszystkie łuski się układają tu z przodu. Ja stałem tu. One lecą na drugą. Jest przegazowany.
nawet tak mocno nie kopie. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj urządzenie wylotowe A2. Lufa jest krótka, więc... ale jakby ktoś chciał go dopimpować, to buffer hydrauliczny w kolbę, jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy, a jeżeli mniej, to wymiana gwizdka na jakiś hamulec wylotowy. Ale karabinek nie kopie, widzieliście, jest dosyć stabilny. Wszystko w celu. Te karabinkowe są głównie tu. Tempo było w miarę szybkie, więc on ładnie pracuje. No ładnie pracuje. Co mam powiedzieć? Nawet w miarę przyjemny ma ten spust. Tu też nie ma co na niego jakoś tam specjalnie narzekać. Zwykły mil-spec. Jednooporowy, ale pracuje fajnie. Pracuje naprawdę fajnie. Chwyt od M4, kabłąk wojskowy, kolba od M4, no to pewnie pójdzie do wymiany u większości ludzi. Gdybym ja to miał kupować jako sportowy, to też bym go wymienił, tak? Na grotowski kabłąk bym też wymienił. Ja lubię ten chwyt, tę kolbę i ten kabłąk, ale w M4, a nie w czymś, co udaje M4. Rękojeść, ta przeładowania, dno kompletne. Ręka, To- pokaż rękę. To jest do wymiany od razu. To jest Pokaż kompletnie dłoń. bez sensu. Co? O co się robi do tego? No i trochę syfi, bo ja go trzymałem tu. I teraz, czekaj, jakby to się ułożyło? Ja go tu jakoś złapałem. No tak, No. trochę niżej przy bloku gazowym. Czyli dymi mocno z bloku gazowego. Ciekawe. Normalnie nie ma takich przedmuchów z bloku. No ale z drugiej strony to nie są na tyle duże przedmuchy, żeby karabinek nie działał. Zobaczymy, postrzelamy jeszcze trochę. House of Gunsy z niego postrzelają, zobaczymy. Ale 3B też narzekał na to, że ma przedmuchy. Działać działa, ale tak raczej nie powinno być. Fajny masz samochód, Kuba. Dzięki! Przyjechaliśmy dzisiaj ekologicznie, elektrycznym Volvo, w pięknym kolorze. Samochodzik śmieszny, bardzo dobrze dopasowany w środku do Kuby, fajnie przylega, Powiedziałbym coś niecenzuralnego, wiesz? że mam spadać, tak? Dobrze. Co my tu mamy? A A, jak muszę... coś on nie jest mój, nie? To jest na chwilę tylko. No wiem, czekaj, bo mam tu 20, jeszcze 10 doładuję. Strzelimy sobie tradycyjnie dubleciki i pary dublecików. 2, 3, 4, 5 i 10. Dubleciki i pary dublecików po sportowemu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie, jeśli chodzi o wrażenia ze strzelania, spoko. Wrażenia z przeładowania nie spoko. Wrażenia z brudzenia też nie spoko. Ale mówię, zobaczymy, jak to wszystko będzie się spisywać po przetyraniu tego karabinka w różnych miejscach. Możesz się żonie potem chwalić w domu, że miałeś ciężkie przeżycie na strzelnicy. Tak, pobrudziłem sobie rączkę. Czekaj, zrobimy jeszcze jedną rzecz, bo kolega Marcin coś mówił o trudności w podpięciu magazynka pełnego. Nie, wchodzi normalnie. Przeładowalne. I teraz to przeładowanie. O Jezu. Nie! Ta rękojeść przeładowania, wymysł baletnicy i szatana po prostu. Nie! Dobrze, ile tu mamy? 9 metrów. No to strzelimy z tych 9 metrów. Dubleciki do sportowej tarczy i PSC. Co ja zrobiłem? 0,87 split 0,12. Strzeliłem deltę i coś... Alfa. Jest centralnie alfa i Nie żartuj. Faktycznie. Nie, to nie jest delta. To jest górna alfa. Dwie alfa, ale rozstrzał po prostu taki, że daj spokój. Środek środka alfy. I górna alfa. No ale dobra, dwie alfy to dwie alfy.
Z 2 może wygląda strasznie, ale zaliczam. Jeden 18 split 0,1. Jeden 0,9 split 0,08. Wow, szatan. To był trzeci. Moja wina, zawiesiłem się na spuście. I ostatni. Zero 95 split 0,11. 1 Charlie. 2, 4, 6, 8, 9 i 10. Tu był pierwszy. Tak. Czekaj, tu i tu. Nie, ten był pierwszy. Ten był pierwszy, a potem drugi tam. I ten był drugi. Środek środka alfy i potem tu. Jeden uciekł. Raz się zawiesiłem na spuście, ale to była moja wina, to nie karabinek. Żeby było lepiej, wsadziłbym coś w kolbę, jakąś hydraulikę albo coś. Daje się zupełnie spokojnie z tego strzelać, ale przy tej długości lufy, w tym systemie gazowym, tak, trzeba się naprawdę mocno spiąć, ale jak się zepniesz, to jest ok. Dobrze, lecimy pary dubletów. Tamta druga tarcza jest na ilu? 22 minus, 15 metrów. no jakieś 17 metrów od nas jest. Dobra, lecimy. Dwa 68. Ach, kurde. Spierdzieliłem. 3,77. Strasznie długo. Poszło mi w lewo. Nie. To moja wina. Dwa 7. Dwa 87. Strasznie sypie. Będziesz tym, leopardem. Tak. A jeden. Kurwa. Tak walą, że ja w ogóle timera nie słyszę. A powiedz, co się dzisiaj dzieje. No co się dzieje? Pełno WOT-u, pełno policji. Wodza za ścianą wali z pistoletów. Dwa 8. Koniec. To był ten z tej drugiej albo trzeciej dwójki. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9. Wszystkie są. Czyli strzeliłem sobie deltę i 2 czarki. Może być. A tutaj proszę ja Was, 1 czarek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1 czarek. Całkiem fajnie strzela. Tak. Tylko całkiem fajnie też brudzi. Coś tu się, Do dokręcenia, nie? no przez ten blok gazowy coś się syfi. Chłopaki będą musieli zerknąć, co tu się dzieje. Powtórzę jeszcze raz. Kynshot albo coś w ten deseń. Ewentualnie jeszcze gwizdek. Nawet z tym kynshotem już tego gwizdka można nie wymieniać. I byłoby jeszcze lepiej, bo tak strzela nieźle. Zobaczymy jeszcze, jak on będzie strzelał na 100 metrów. Strzela nieźle. 100 metrów. 8 kropek, 8 typów amunicji. Tradycyjnie Kuba będzie kręcił przebitki. Jezu, ta dźwignia, Boże drogi.
Masakra. Na szczęście nie będę jej często używał. Dziadek był, jak na dziadka, nadspodziewanie dobrze. Może rewelacji nie ma, bo to będzie ze 3 moła przynajmniej, ale jak na dziadka to jest naprawdę super wynik. Sprawdzimy sobie teraz normę. GKG. Norma, całkiem fajnie. Ciekawostka, karabinek wyrzuca teraz łuski na trzecią. On generalnie pracuje dość miękko, ale tak jak mówiłem, na krótkiej osi. Szocik albo coś w ten deseń w kolbę i będzie super. GGG ku mojemu zaskoczeniu, moja ulubiona amunicja ostatnio, posiało. PMC nie zawiodło. Najlepiej jak dotąd. Oczywiście wiadomo, że to nie jest tam żadne moła, submoła, ale ładnie. Zobaczymy teraz czerwone fiotki 55. Czerwone fioki jak na razie, sztosik, jeden mój mały błąd, a poza tym bardzo ładnie. Jedziemy fioki 62. Fioki 62, bez rewelacji, zobaczymy teraz Hornady. Hornady bez zaskoczenia. Sieje ta amunicja. No i teraz Winchester, który też nie jest mistrzem skupienia. I zobaczymy potem, co nam na tej tarczy powychodziło. No to mamy tarczkę. Lekki burdel, ale ja mniej więcej wiem, o co tu chodzi. Dziadek. Ciutkę ponad 3 moła. Jak na dziadka, rewelka. Norma. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. Norma zrobiła nam 75 mm. To jest 2,5. GGG, dramat. 4 moła, 4,2 moła. PMC. PMC zrobiło 50 mm. To jest 1,7 moła. Bardzo ładny wynik. Fioki 55. Raz, dwa, 3, 4 i 5. 50 mm. Czyli tak samo jak tu. Czyli 1,7 moła. Całkiem nieźle. Fioki 62. 11 cm z małym hakiem. To jest 3,7. Hornady. Raz, dwa, 3, 4 i 5. 3,3 moła. I Winchester. Raz, dwa, 3, 4, 5. Dramat. 5 moła. Fioki. PMC. Zdecydowanie najlepsze typy amunicji do tego karabinka. Przynajmniej tak by wychodziło. No i dziadek.
dziadek jest nierówny. Ale tania amunicja, tani karabinek. Ale wiesz co, w tej chwili PMC kupisz w cenie praktycznie tej amunicji RS, SM, którą dziadek ma. No właśnie to. Sportpatronen. Sportpatronen. Zdecydowanie tak. PMC i fioki. Tak, gdyby była luneta, podejrzewam, że dałoby się strzelić lepiej, ale strzelamy w konfiguracji takiej, no, kto będzie lunetę zakładał na ten karabinek, no. 1,5 moa, 1,7 moa jest spokojnie do ogarnięcia. Myślę, że zejście poniżej 1,5 moa też nie będzie jakimś tam wyczynem. Resztę na skrzynkach. ST15, czyli niedrogi karabinek typu AR-15, kosztujący circa about 3600 zł, przynajmniej takie są założenia. Jak wygląda? Pokazałem Wam na deskach. Jak strzela, to widzieliście. Jak jest zrobiony? Całkiem przyzwoicie. Jak strzela? Całkiem przyzwoicie. Co prawda 3B, do którego filmu link już Wam dawałem, strzelił z tego karabinka dużo gorzej, mimo że miał lunetę i strzelał z dwójnogą. No niby ja też strzelałem z dwójnogą, ale on strzelał z lunetą i strzelał tak samo jak my z kilku typów amunicji, tylko użył jeszcze amunicji maczowej. To jego najlepszy wynik był ciutkę gorszy niż nasze dwa, a najlepsze, a przeciętne jego wyniki były bardzo, bardzo słabe. Ten karabinek u nas strzelił, jeśli chodzi o celność i skupienie, grupy rzędu 5 cm i to z normalnej amunicji, powiedzmy trochę droższej GGG i z taniego, dosyć taniego PMC i z Fioki 55. Strzelił najlepiej. Grupy 5 cm, bardzo, bardzo fajne. Więc jeśli chodzi o celność, to ten karabinek jest całkiem spoko. Jeśli chodzi o wykonanie, całkiem spoko. Tak jak mówiłem wcześniej, nie każdemu może się spodobać to łoże. Mi się podoba. Z czym jest problem? Z tym. Z blokiem gazowym. Widzieliście na filmie ze strzelnicy, że miałem bardzo mocno zabrudzoną rękę. Na to samo narzekał Cyna, na to samo narzekał Marcin z 3B. We wszystkich trzech tych karabinkach ten blok gazowy po prostu syfił. Nie sądzę, że to jest wada zamontowania tego bloku gazowego, bo on tu siedzi sztywno, on się nie buja. Tak? Więc prawdopodobnie może być jakiś mały fuck up na etapie dobierania bloku albo może średnicy lufy w miejscu osadzenia bloku gazowego. Syfi mocno, czyli puszcza te gazy, a mimo to widzieliście, że łuski, jak strzelaliśmy te strzelania dynamiczne, one wszystkie leciały na godzinę mniej więcej drugą, czyli karabinek jest mimo to przegazowany. I mimo to, a może właśnie dlatego, on w czasie strzelania zachowuje się całkiem spoko. Trochę kopie, ale nie jakoś drastycznie. Myślę, że nawet troszeczkę mniej niż podobne konstrukcje z podobnej długości lufą i z podobnej długości systemem gazowym. To po prostu musi być lekko narowiste, tak? Jak komuś będzie to przeszkadzać, pierwsza rzecz, wymiana gwizdka, druga rzecz, wsadzenie czegoś w kolbę i można działać. Ergonomicznie, do tego jeszcze wrócimy na końcu, ale to jest M4, tylko że to nie jest M4, tak? Kolba od M4, chwyt od M4, kabąk od M4, rękojeść przeładowania normalnie od M4, M16, a nie tak jak tu. Spust Minspec, jednostronny bezpiecznik, jednostronny zrzut magazynka, jednostronny zatrzask zespołu ruchomego. Spust bardzo fajny, chwyt, kolba, kabłąk, ja to wszystko bardzo lubię w karabinku M4. W czymś, co nie jest M4, tylko ma być AR-em cywilnym, no zdecydowanie nie. Najgorszy element, ta rękojeść przeładowania. To jest nieporozumienie. Rozmawiałem z Hogiem i w Hogu powiedzieli, że to był jakiś przypadek, jakieś tam coś miało być przetestowanie, nie wiadomo w ogóle dlaczego to się tu pojawiło. Standardowo będzie zwykła minspekowa. Ta rękojeść przeładowania to jest gówno jakich mało, tak? To jest dramat. Nie kupujcie tego. Jakbyście to gdzieś widzieli, to w żadnym wypadku nie myślcie nawet o tym, żeby to kupić, bo to jest kupa. Tego się nie daje używać.
Lepsza będzie rękojeść taka, jak Hawk zapowiedział, że normalna mil-spekowa. Jeśli chodzi o strzelanie szybkie, no to takie będziemy. Trochę kopię, ale nie jest w żaden sposób jakoś super narowisty. Strzela się z niego bardzo przyjemnie. Widzieliście, że dubleciki wchodzą bardzo fajnie. Celność na 100 metrów też przyzwoita. Na 10,5 cala lufa, tak? To nie jest karabin, z którego będziecie strzelać na celność i skupienie na 300 metrów. Na 300 metrów to możecie sobie pomyśleć o trafieniu w blachę. I to jest z gatunku tych większych i już będzie wtedy dobrze. No i teraz tak, wykonane przyzwoicie. Ergonomia wojskowego M4. Łoże aspirujące do łoża sportowo-taktycznego, tak? Bo jest i risik, po kawałku są sloty M-Locka, 2 na górze i po 4 na dole i po bokach. 3600 zł. Czy ja bym to kupił? Ja nie, bo to nie jest karabinek. To nie jest karabinek z mojej bajki. To jest karabinek, który ma zastąpić CQA w ofercie Hoga, bo z CQA są tam pewne problemy, bo na razie ich nie będzie, więc jest pomysł na tego ST15. Czy warto go kupić? No i tu jest właśnie dylemat. To są karabinki z serii testowej, drugiej. Pierwsza była po prostu nieporozumieniem. Hawk odesłał te karabinki, pojawiła się seria druga, czyli ta, którą właśnie teraz dostaliśmy i ta seria druga już jest dużo lepsza, tylko problem polega na tym, że są 3 te karabinki i każdy się troszeczkę różni. Podobno docelową konfiguracją ma być mniej więcej to, co ma Marcin z 3B, czyli inne łoże, normalna rękojeść przeładowania. 3600 zł. Niby niedużo, ale pamiętajmy, że CQA, który udawał M4, był de facto M4 i w tym CQA te elementy, jednostronny tam bezpiecznik, jednostronny zatrzask zespołu ruchomego kolba od M4, rękojeść od M4, rękojeść od M4 i kabłąk, to nie przeszkadzało. To ma być karabinek niedrogi AR o zastosowaniu sportowo-taktyczno-rekreacyjnym. No i tu mamy pewien problem, dlatego że żeby to było fajne, sportowo-taktycznie rekreacyjne, to do wymiany na dzień dobry. 1, 2, 3, może 4, 5, 6. 3B narzekał na to łoże, że za wąskie, że coś tam. Nie, moim zdaniem łoże jest fajne, to jest de gustibus non disputandum est, tak? Więc wydajecie 3600 zł na karabinek, który strzela z pudełka. 5 cm na 100 metrów zrobił bez oporów, przynajmniej ten egzemplarz. No ale żeby z niego coś więcej wycisnąć, żeby był wygodniejszy, to trzeba zainwestować parę złotych. Tak, kolba, chwyt, kabłąk, ewentualnie gwizdek, może potem spust, ale to już niekoniecznie. Więc na dzień dobry musicie do niego kilka stówek dołożyć. No i teraz pozostaje pytanie, czy to nie zbliży się cenowo do lepszych modeli. Może się zbliżyć, ale zaleta tego jest taka, że kupujecie za 3000 plus minus 600 zł taki karabinek, wyciągacie go z pudełka, stawiacie na nim jakiś celownik, piu, piu, piu i on działa. I możecie sobie stopniowo wymieniać te elementy. Na pierwszy, na przykład tak, na imieniny kolbę, na gwiazdkę chwyt z kabłonkiem, na urodziny gwizdek i w ciągu jakiegoś tam czasu jakby rozkładacie to, co musielibyście wydać od razu na droższy karabinek, czy ten mechanicznie, przynajmniej ten egzemplarz, nie ustępuje karabinkom za 4,5 do 5 tysięcy złotych. Tak, jeśli chodzi o wykonanie, zastosowane materiały, spasowanie tego, bo spasowany on jest bardzo fajnie, mam mały luzik, no. Mam mały luzik taki jak AR, żeby można go było rozłożyć bez używania czegoś do wybijania kołków. Tak, to się tu nie buja się jakoś. No to taki zwykły aerowy luz, nie ten z tej średniej, wyższej półki, ale taki zwykły, to w niczym nie przeszkadza. Więc dostajecie karabinek, który działa. Wymienicie sobie za pierwszym razem kolbę, za drugim razem coś tam. W efekcie wydacie tyle, co za droższy, ale ten droższy musielibyście od razu wydać tyle pieniędzy, a to możecie sobie rozłożyć. No mówię, kwestia do wyboru. Ja bym go nie kupił, bo to nie jest moja bajka. Jeżeli te karabinki będą
przynajmniej takiej jakości jak te, które są u nas teraz na tych 3 kanałach, to tak. To tak. Pytanie, czy one tak będą? No, tu trzeba oddać Hogowi sprawiedliwość i szapoba czapki z głów, że Hog nie boi się wrzucenia czegoś na testy. Tak było z tym CQA, który jest moim zdaniem najlepiej przetestowanym karabinkiem w tej chwili w Polsce. I tak jest z tym. Mówię Wam, pierwsza seria, która do nas dotarła, to nieporozumienie. Tam nie było... Tu powiedzmy 3 egzemplarze różnią się detalami, tam się potrafiły różnić komorami zamkowymi, gdzie ja miałem kutą, a w 3B była odlewana. Więc to wróciło do producenta i przyjechały te nowe, już powiedzmy w wersji takiej zbliżonej do docelowej. I jeżeli ten poziom zostanie utrzymany, to te 3600 zł, myślę, można na to wydać z zamysłem takim, że przez jakiś czas będę po parę złotych co jakiś czas do tego dorzucał i wymieniał sobie poszczególne elementy, dochodząc w efekcie do upragnionej, wymarzonej konfiguracji. On po wyjęciu z pudełka, powtórzę jeszcze raz, strzela całkiem fajnie. Nie kopie za mocno, nie zacina się, strzela ten egzemplarz 5-centymetrowe grupy na 100 metrów. Więcej od niego nie ma co wymagać. Jak się zejdzie poniżej 1,5 mała, to już będzie świat i ludzie z tej długości lufą. Tak więc moim zdaniem tak, ale jeżeli masz więcej pieniędzy, 4,5-5 tysięcy złotych i możesz je wydać na raz, to możesz pomyśleć o czymś innym. Jeżeli to ma być Twój pierwszy karabinek, na którym chcesz się podszkolić, poeksperymentować, powymieniać sobie jakieś tam rzeczy co jakiś czas, tak, bardzo spoko i naprawdę moim zdaniem warto, o ile jakość będzie utrzymana. I jeszcze to, co mówiłem wcześniej, chcę zrobić tak, żeby ten karabinek wrócił do nas, jak już będziemy miał tego na strzału kilka tysięcy i żebyśmy zrobili jeszcze raz, tak jak było z CQA, zrobione pokazanie karabinka po kilkuset strzałach i pokazanie karabinka po kilku tysiącach strzałów. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować, bo z Hogiem już żeśmy o tym wstępnie rozmawiali. O, i tyle na temat ST15. Tradycyjnie na koniec podziękowania dla wszystkich widzów za lajki, suby, szery, komenty. Zachęcam Was do tego, to wspomaga rozwój kanału. Bardzo serdecznie dziękuję naszym patronom za wspieranie nas w serwisie Patronite i zachęcam do wspierania nas w serwisie Patronite. Sprawdzajcie wszyscy nasi widzowie, sprawdzajcie powiadomienia, dzwoniaczki i te wszystkie inne rzeczy, bo ostatnio dostałem całkiem sporo sygnałów od naszych widzów, którzy po przypomnieniu o tym sprawdzili i okazało się, że YouTube jednak uznał, że nie warto powiadamiać o tym kanale i odhaczył im dzwoneczek. Więc zawalczmy z algorytmami, wciskajcie tam te wszystkie powiadomienia, szerujcie, komentujcie i czekajcie na następny film, w którym mam nadzieję już niedługo się zobaczymy.